Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na test, recenzję samochodu, który stoi za mną. Jest to trzecia generacja Hondy HR-V. Myślę, że wiele osób czekało na ten test. To jest samochód, który można kupić w okolicach 130 000 złotych i od czasu do czasu zdarzają się chyba nawet jeszcze trochę lepsze oferty. To co prawda egzemplarz za 130 000 nie jest, tylko raczej za 160, 170, czyli ten najlepiej wyposażony. Natomiast tak czy inaczej jest to auto niezwykle interesujące, bardzo ciekawe. No i jeżeli kojarzą Państwo te okoliczności przyrody, inne niż zazwyczaj, kiedy zaczynam, że jest to test albo recenzja, to znaczy, że jestem w sercu Puszczy Białowieskiej i będzie to odcinek z cyklu Wielka Wyprawa, czyli autem, którym dzisiaj tutaj na Podlasie przyjechałem. Wrócę w kierunku Warszawy, więc przejedziemy wspólnie 200 km, a 200 km jest już za mną. I muszę Państwu tak na dzień dobry powiedzieć, że to jest samochód, który potrzebuje chwili, by go w pełni docenić. I cieszę się, że nie zacząłem tego nagrywać w okolicach Warszawy, dlatego że wiele rzeczy musiałbym skasować, dlatego że moja ocena tego auta zmieniła się wraz z przejechanymi kilometrami. Zmieniła się na lepszą, nawet na dużo lepszą. Honda HR-V jest z nami już od lat 90. Pierwsza generacja to jest samochód ciągle występujący na polskich drogach. Mimo że mało jest już egzemplarzy, które są piękne i zadbane, większość jest bardzo skorodowana, ale są ludzie, którzy zadeklarowali, że będą tym samochodem jeździć, dopóki koła nie odpadną i dopóki te koła nie odpadną dosłownie, a nie w przenośni. To było auto kompaktowe i to był naprawdę fajny, zwinny samochód o takiej bardzo nowoczesnej stylizacji, przynajmniej wtedy w latach 90. Niewątpliwie było to coś innego niż taka bardziej terenowa Honda CR-V. Mieliśmy też drugą generację, trochę ponad dekadę temu, Hondy HR-V i moim zdaniem nie był to jakoś specjalnie udany samochód. Był taki, jakby był robiony na rynek z całym szacunkiem, tajlandzki albo malezyjski. Było to auto słabo dostosowane do europejskich przyzwyczajeń, może w ten sposób powiem, do przyzwyczajeń europejskich kierowców. Jakieś to takie było rozlazłe, w ogóle nie Honda. A w tym momencie Honda ma w sprzedaży 3 SUV-y. Najmniejszego 4,35 m długości i potem każdy kolejny jest to 15 cm dłuższy i za te 15-20 cm musimy dopłacać około 50 000 złotych. Chociaż ten maluch 4,30 m z hakiem jako jedyny w tym zestawieniu ma silnik 1,5 litra połączony ze skrzynią bezstopniową. Tak naprawdę to ten silnik pełni tutaj najczęściej rolę generatora prądu. W pewnych sytuacjach moc z tego silnika trafia bezpośrednio na koła, ale to najczęściej poza miastem, najczęściej na autostradzie. Natomiast w mieście jest to wszystko ustawione w ten sposób, by to zużycie paliwa było jak najmniejsze. Silnik pełni po prostu rolę, funkcję generatora prądu. Natomiast umożliwia też napęd kół. Więc mamy tę Hondę HR-V, potem mamy Hondę ZR-V, która kosztuje minimum 180 000 złotych, no i potem mamy Hondę CR-V, która ma już 4,70 m długości, no i kosztuje zdrowo ponad 200 000 złotych. 130-180 000 złotych kosztuje ta Honda HR-V. Z silnikiem 1,5 benzyna pod maską, łączna moc systemowa tej hybrydy, która jest w tym samochodzie, to jest 130 koni, jakieś 10 sekund do setki, no i fantastyczne spalanie, jeżeli chodzi o dane WLTP, dane fabryczne. Wyjechałem tym samochodem dzisiaj wściekle rano z okolic Warszawy. I pierwsze, co zauważyłem na autostradzie, to, że samochód po pierwsze jest bardzo głośny, po drugie zużywa ogromne ilości paliwa. Te ogromne ilości paliwa, pokażę to Państwu na przebitce, to jest między 11 a 12 litrów benzyny na 100 km. Skasowałem te wskazania, jak już z autostrady zjechałem. Na szczęście udało mi się wrócić w jakieś rozsądne okolice, w rozsądne wartości typu 6 litrów benzyny na 100 km, chociaż jazda to była bardzo dynamiczna. I też od razu Państwu powiem, że na początku, pierwsze pół godziny, pierwsza godzina jazdy tym samochodem była taka okej. Mogłem przyjechać tym dzisiaj albo Hyundai Minsterem. No to w sumie dobrze, że nie przyjechałem elektrykiem. Ale zacząłem ten samochód doceniać z każdą minutą, z każdym kolejnym przejechanym kilometrem i w tym momencie mogę Państwu powiedzieć, że to jest naprawdę fantastyczna konstrukcja. Nie jest wolna od wad. Parę zastrzeżeń drobnych na szczęście do tego auta mam, ale bardzo dobrze mi się nim jechało. I zaraz Państwu o tym wszystkim opowiem już też w trakcie jazdy, no ale najpierw tradycyjnie popatrzmy sobie na ten samochód, zobaczmy jak jest zrobiony. Czy to jest ładne auto?
Ono jest trochę niepozorne i też chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że ono jest dość proste. Nie ma tutaj spektakularnych wodotrysków, nie ma tutaj nie wiadomo jak wykombinowanego grilla, którego nie da się umyć na zwykłej myjce, na zwykłych szczotach. To jest proste, ale w moje poczucie estetyki trafia bardzo. Nie jest przekombinowane. Jakoś jest to wszystko też przy okazji spójne. Bardzo mi się ten samochód podoba z przodu, podoba mi się z profilu. A jeśli chodzi o tył, to wygląda on w ten sposób, czyli jest to trochę takie ścięte suwiątko. 4,30 m z hakiem. Moim zdaniem bardzo ładny samochód. Auto jest bardzo ładnie poskładane, nie jest ocynkowane, więc biodegradacja jest jak najbardziej zaplanowana. I ten tył też jest skromny. To nie jest przesadzona stylizacja. To jest skromne auto. Tak wygląda bagażnik. Tu mamy jeszcze schowek. Tutaj mamy dodatkowe akcesoria. Jak Państwo widzą, półka bagażnika. Wkomponowana jest w klapę bagażnika. Nie spodziewam się tutaj siłownika. Bez przesady i słusznie. No dużo się tutaj dzieje. I takie pierwsze wrażenie jest, o rany, ile tutaj tego wszystkiego jest. Układ hamulcowy, czyli pompa ABS, ESP. Silnik. No i reszta odpowiedzialna za przekazanie napędu, czyli ten układ elektryczny, układ hybrydowy. Bardzo dużo rzeczy pod maską. Jakość wykończenia, no widać te masy uszczelniające nakładane robotem. No tak, może niekoniecznie super precyzyjnie i niekoniecznie super dokładnie. Tam tak jakby trochę brakowało. Z tej strony jest trochę więcej, ale już nie mam tam chyba jak kamery podłożyć. Bardzo ciekawy kolor, taki szary, metaliczny. Nie mam dzisiaj możliwości pokazać Państwu, jak składają się te fotele. To jest taki patent Hondy od wielu lat. Magiczne fotele, które składają się w nietypowy sposób i dzięki temu możemy tutaj sporo przewieźć. Au! Au! O! No dobra. To nie jest zabawne. Czyli linię dachu mam na wysokości wzroku. I tak jak Państwo widzieli, żeby wsiąść tutaj z tyłu, jeżeli jest się dorosłą osobą, no to wcale nie jest łatwo, trzeba się naprawdę mocno schylić, żeby się tutaj dostać. Jest za to jedna zaleta. Znaczy, ta zaleta to jest ilość miejsca na nogi. Za mną ona jest przeogromna. Proszę zobaczyć. To jest jakiś rekord w tym segmencie, czyli segment B, tak? Trochę przepłacony, trochę przerośnięty, ale mimo wszystko segment B. Tutaj te nogi to niemal można... Niesamowite to jest. Naprawdę. Ogromnie dużo miejsca. Jak ktoś siedzi z tyłu, to proszę bardzo, coś takiego widzi. Uporządkowane, to jest estetyczne. To jest ta najdroższa wersja, więc mamy tutaj 2 okna dachowe. Roletka do tej części z tyłu jest w bagażniku. Natomiast tutaj mamy taką wysuwaną, którą możemy sobie przesuwać. Oświetlenie tutaj dla tych, którzy siedzą z tyłu, bardzo śmiesznie wbudowane w tę część dachu. I też taki detal, głośnik wysokotonowy i zwykły głośnik. Nie gra to jakoś super rewelacyjnie, ale jest. Te wszystkie robale to będę chyba przez pół godziny wyganiał z samochodu, żeby nie jechały ze mną w stronę domu. Boczek drzwi. To jest miękkie. To jest miękkie. To już jest twarde. To jest miękkie. No i reszta twarde tworzywo. Natomiast wygląda to dość estetycznie. Fotele są fantastyczne. Są bardzo wygodne. No już 3 godziny dzisiaj siedziałem i myślę, że mogę spokojnie je docenić.
Są naprawdę bardzo wygodnymi fotelami. I ta aranżacja wnętrza, ona też nie jest przesadzona. Mamy tutaj oczywiście wstawki z lakieru fortepianowego, ale mamy fizyczne przyciski, mamy bardzo wygodny panel do obsługi klimatyzacji, no i mamy trochę czarnego fortepianowego lakieru dookoła dźwigni zmiany biegów. Ale tutaj to już jest dalej taki tradycyjny plastik. Czy to jest łatwe w obsłudze auto? Jak już pewne rzeczy sobie przyswoimy, to tak. Natomiast pierwsze wrażenie jest takie, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony trochę do niemieckiej albo do francuskiej motoryzacji, to tutaj takie pół godziny jest potrzebne, żeby pewne rzeczy znaleźć, czy żeby się odnaleźć po prostu w tym samochodzie. Mam wrażenie, że to jest trochę taka konstrukcja zaprojektowana przez ludzi, którzy to, co robią, robili jeszcze 20 czy 30 lat temu. I nie wiem, czy to jest tak, że my żeśmy się odzwyczaili, czy po prostu to jest trochę inne. Myślę, że trochę tego, trochę tego. No i miejsce pracy kierowcy. Plus po stacyjce, albo nawet uruchomimy sobie od razu silnik. Już parę razy się złapałem na tym, że to jest w jakimś takim miejscu totalnie zasłoniętym. Tak jak ja siedzę, to widzę coś takiego, czyli nie widzę tego przycisku. Nie, żebym musiał go oglądać co chwilę, ale po prostu mam czasem problem ze znalezieniem go. Jeszcze się tak nie przyzwyczaiłem do tego samochodu. Bardzo czytelny ekran, jeżeli chodzi o prędkościomierz. Obrotomierza tutaj nie ma, ale jest komputer pokładowy. 6.1 przez ostatnie 155 km spalanie. Panel do obsługi klimatyzacji jest już podświetlony. Przycisk do włączania, wyłączania klimatyzacji. Od razu zamyka się też dopływ świeżego powietrza, jak włączamy klimatyzację. I dość prosty, zarówno w formie, jak i w treści, ten ekranik. On nie jest duży, jest oczywiście dotykowy, ale są tutaj fizyczne przyciski, jest pokrętło. Kiedyś Honda, pamiętam, chyba właśnie w Hondzie HR-V i w Civicu, takim sprzed 10 lat, zabrali pokrętło do robienia ciszej, głośniej. Szybko tego pożałowali. Tutaj jedną rzecz Państwu od razu pokażę. Jeżeli chodzi o ten system, który trzyma nas na pasie ruchu, on się potrafi sam wyłączyć, kiedy widzi, że to jest taka droga jak ta, tak? Że nie ma namalowanych pasów, pojawia się tutaj komunikat, że to się wyłączyło. Być może uda mi się to nagrać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co oczywiście przeszkadza w momencie, kiedy ten system jest niedoskonały, a tutaj w Hondzie ten system rozpoznający znaki drogowe i informujący nas o przekroczeniu prędkości oczywiście jest niedoskonały, tak jak w każdym innym aucie, które testujemy. Jeszcze się nie zdarzyło takie, żeby to w 100% działało prawidłowo. I tutaj przez dłuższą chwilę naszukałem się, jak to wyłączyć, jak wyłączyć ten pipczyk, który informuje nas, że przekroczyliśmy dozwoloną prędkość. Trzeba mieć skrzynię biegów na P i dopiero teraz mamy możliwość ustawienia pojazdu. Ta funkcja jest niedostępna, jeżeli tylko przestawimy sobie samochód na jakiekolwiek inne ustawienie niż park. I tutaj mamy ustawienia, i tutaj mamy możliwość wyłączenia tego przeszkadzającego nam w trakcie jazdy ostrzeżenia o tym, że przekroczyliśmy dozwoloną prędkość. Niestety, jednocześnie wyłączyliśmy sobie też to wskazanie, które mogłoby zostać, bo od czasu do czasu się przydaje, tak jak gdzieś się zagapimy, no to sobie możemy sprawdzić, tak, czy tu już jest 50, czy 70, czy 90. Wyłączamy to w sposób taki zdecydowany i na stałe. Jeżeli chodzi o obsługę tego ekranu, ona jest bardzo łatwa, bardzo prosta. Trzeba się do tego 20-30 minut przyzwyczaić i jak tylko to zrobimy, to będzie nam już dobrze. Tutaj też, jak Państwo widzą, możemy sobie w trakcie manewrów wywołać którąś z kamer tym przyciskiem w bardzo nietypowym miejscu. Jeśli chodzi o kierownicę, wygodna. Tutaj ciszej, głośniej. Zmiana stacji radiowej na przykład, albo wybieramy sobie kolejną piosenkę. No i tu jest przycisk do obsługi takiego małego komputera pokładowego, który jest z lewej strony ekranu. Z prawej strony obsługujemy tempomat. No i taki przycisk do włączenia asystenta jazdy po autostradzie. Ładowarka indukcyjna, tradycyjna dźwignia zmiany biegów. No i to w sumie tyle.
dobrze się w tym samochodzie czuję. Nie jestem przytłoczony nadmiarem i nie jestem przytłoczony też formą, więc jest jak najbardziej ok. No to przejedźmy się kawałek. Przede mną 200 km, z czego 150 to będą pola, łąki, lasy, teren zabudowany i oczywiście teren niezabudowany. Będę przejeżdżał przez Hajnówkę, będę przejeżdżał przez Siemiatycze, ominę Sokołów Podlaski, by w okolicach Siedlec wjechać na autostradę A2, którą potem mam do przejechania jakieś 50 km z maksymalną dozwoloną w Polsce prędkością, czyli 140 km na godzinę. Zacznę chyba od tego, że ten samochód nie robi jakiegoś fantastycznie dobrego pierwszego wrażenia. I ja tak po 15 czy po 20 minutach wcale nie byłem przekonany, że wybrałem dobre auto na tą trasę. Zastanawiałem się, czy nie powinienem wziąć czegoś swojego. No też Hyundai Inster jest teraz w redakcji, nowość, na którą niektórzy z Państwa czekają. Też pomyślałem sobie, że no, elektrykiem można by było jeszcze tym Insterem przejechać. No tam jest co prawda 350 km zasięgu, ja mam do zrobienia 400. Zajęłoby to wszystko cały dzień, no ale jakoś myślę, że może by było ciekawie. Co mi się tutaj w tej Hondzie tak na pierwszy rzut na dzień dobry nie spodobało, co mi zaczęło przeszkadzać. No więc mamy tutaj napęd bezstopniowy. On tutaj od czasu do czasu, co prawda, symuluje jakąś zmianę biegów, chociaż chyba nie powinniśmy tego w ten sposób nazywać, ale powiedzmy, że od czasu do czasu zmieniają nam się w trakcie jazdy te obroty, no ale jakby takie główne założenie jest takie, by zoptymalizować pracę silnika względem jakby rozpędzania się tego auta. No i też musimy pamiętać, że to nie jest taka zwykła hybryda jak w Toyocie, tylko jest to generator prądu przede wszystkim i dopiero prąd napędza nam koła, dlatego że ten silnik elektryczny ma 130 koni, łączna moc systemowa tego auta to też jest 130 koni. Chińczycy by pewnie zrobili za 250. A więc to pierwsze wrażenie jest takie, że wsiadamy i nie jest jakoś super cicho. No i jeżeli się śpieszymy, no ja się od rana dzisiaj śpieszyłem, no to tak wciskamy ten gaz, te obroty są na wysokim poziomie i jest hałas. I jak mocno wciśniemy gaz, ja to Państwu za chwileczkę mam nadzieję pokazać, no to pojawiają się przy takich 4,5 tysiącach obrotów, pojawiają się jakieś takie wibracje tego auta, już tak robi się niefajnie, nie? Więc jeżeli chcemy to traktować zero-jedynkowo, czyli jakby wcisnąć gaz do dechy i po prostu szybko się rozpędzić, no to ten samochód nie robi jakiegoś specjalnie dobrego wrażenia, pierwszego. Potem wyjechałem na autostradę, jechałem 140, według wskazań prędkościomierza 146, według nawigacji, czy raczej według GPS równe 140. No i okazało się, że tak, jest dość głośno i tak na początku ten hałas trochę przeszkadzał i dopiero po jakimś czasie stał się tłem, takim nawet nie przeszkadzającym. Kolejna rzecz, no to po prostu patrzyłem ze zdumieniem, ile ten samochód pali przy takiej szybkiej jeździe autostradą, czyli między 11 a 12 litrów benzyny na setkę. Pomyślałem sobie, kurczę, chyba trochę za dużo. No ale potem zjechałem z tej autostrady i z każdym kolejnym kilometrem okazywało się, że to jest świetny samochód, że to jest fantastyczne auto, które ma jedną wielką, przeogromną zaletę. Fantastycznie jeździ. Ma rewelacyjne zawieszenie, rewelacyjny układ kierowniczy, jest wyjątkowo nierozlazłe, jest takie skupione, jest takie pewne, no i doskonale komunikuje to wszystko, co dzieje się z drogą. I nie mówię tutaj o dziurach, przez które plomby wypadają, co raczej o sprężystości układu kierowniczego, o tej sile, która oddziałuje na koło kierownicy, kiedy wchodzimy w zakręt. Mówię o tym wszystkim, czego doświadczamy jako kierowca, który nie chce tylko i wyłącznie dojechać do punktu B, ale też chce czerpać z tej podróży odrobinę przyjemności. No to tutaj z ogromnym zdziwieniem to zauważyłem. Tej przyjemności z jazdy jest cała masa. W dodatku 3 godziny w tym samochodzie już spędziłem, 3 kolejne przede mną. Ten samochód w ogóle mnie nie zmęczył, co jest dość dziwne. Ja tę trasę pokonuję regularnie różnymi samochodami. Ostatnio Cuprą Leonem, wcześniej Dacią, nie Dacią, bo mnóstwo tych samochodów było, no przecież wszystkie testy pojawiają się na kanale. I nie wiem, czy przypadkiem ten nie jest z nich wszystkich najprzyjemniejszy. Pewnie gdybym miał autostradę tutaj i miał tą autostradą przejechać 200 km, to pewnie zmieniłbym zdanie i pewnie inaczej bym uważał. Ale kiedy tej autostrady było tylko 50 km, a potem
normalne drogi krajowe plus teren zabudowany, to jest naprawdę mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o zawieszenie, jeżeli chodzi o kontakt, jeżeli chodzi o kontakt samochodu z kierowcą. Przede mną już jakieś 190 km. Teraz mogę się legalnie rozpędzić do 90 i zrobię to gwałtownie, tak żeby Państwo usłyszeli, jakie efekty dźwiękowe ten samochód generuje. 60, 75, no i 90. I jak wjeżdżamy na autostradę i staramy się rozpędzić do 140, albo jak startujemy i gnieciemy, żeby to się jak najszybciej rozpędziło, no to słychać ten silnik. I tam też słyszeli Państwo po drodze tą zasymulowaną, być może ona nie była zasymulowana, być może był to ten moment, kiedy silnik spalinowy doszedł do wniosku, że jednak przekaże też moc na koła i potrzebował na chwilę odpuścić, zmienić obroty, więc jakby tam słychać było, że te obroty na moment spadły i potem znowu były na stałym, bardzo wysokim poziomie. I praca tego silnika przy takich bardzo wysokich obrotach, jak to ze wszystkimi skrzyniami CVT, ona byłaby przyjemniejsza, gdyby trwała tylko chwilę, a potem spadła i znowu rosła. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Myślałem, że to jest ogromna wada tego samochodu przez pierwsze 20 czy 30 minut, natomiast potem się do tego przyzwyczaiłem i w tym momencie już mi to nie przeszkadza i teraz już naprawdę nie żałuję, że nie przyjechałem Insterem, tylko właśnie tą Hondą HR-V, która zaskakująco dobrze sobie z tą trasą poradziła. Teraz się pożegnamy i myślę, że gdzieś w połowie drogi będę miał jeszcze coś ciekawego do powiedzenia. To jest droga, która prowadzi z Siemiatycz na wschód, albo do Siemiatycz, jeżeli jedziemy w stronę Świętej Góry. I ona jest... Tutaj nie ma dziur, trochę jest, tak, ale jej największą wadą jest to, że jest niesamowicie pofalowana. I różnymi samochodami tę trasę pokonywałem. I zazwyczaj jest to taki fragment, za którym nie przepadam. Ta droga jest naprawdę bardzo pofalowana i tutaj te samochody skaczą po prostu, niektóre mniej, niektóre bardziej. Są też takie, które są rozbujane tak bardzo, że wywołuje to niemal poczucie choroby lokomocyjnej, zwłaszcza u dzieciaków siedzących z tyłu. Natomiast ta Honda sprawdza się tutaj rewelacyjnie. Ona nie jest ciężka, waży chyba około 1300 kg. Ma tak skubane ustawione to zawieszenie, że nie wiem jakim cudem ten przykry fragment drogi zamienia w czystą przyjemność. Mam takie przeczucie, że powiem Państwu dzisiaj coś o tym samochodzie takiego, czego to jest bardzo dobry samochód i rewelacyjnie ustawiony. Ma naprawdę fantastyczne zawieszenie. Jeżeli on sobie z tą drogą poradził lepiej niż kompaktowy Golf 8.5, Cupra, Leon czy Renówki, którymi często tutaj jeździłem, byłem ze 2 razy, Renault Rafale, raz zwykłą hybrydą, raz tą hybrydą plug-in, to ta mała Honda wygrała. Niesamowite, naprawdę. I jeszcze jedna rzecz. To jest ładnych kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, gdzie nie ma wyznaczonych linii, nie ma wyznaczonych jezdni, nie ma linii przerywanej czy ciągłej po środku, więc teoretycznie dla wielu aut, którymi tę trasę pokonywałem, to jest po prostu jeden pas. I niektóre samochody bez wyłączenia tych systemów starają się jechać środkiem, a jak ja staram się trzymać prawej strony, to one starają się wprowadzić mnie na czołówkę. A ten samochód nie. On się kapnął, że tu po prostu nie ma narysowanych pasów i się wyłączył. Wyłączył się ten system, który utrzymuje tor jazdy. To jest bardzo przyjemna wyprawa. To jest naprawdę bardzo przyjemny samochód. Jestem ciekawy, co będzie dalej. I coś czuję, że podsumowanie może być... No, zobaczymy. Jeszcze jakieś 120 km przede mną. I ostatnie 50 km, będzie to 50 km autostradą. Skasuję średnie zużycie paliwa. Wyzerowane. I co? 140. Będzie hałas.
będzie hałas, no ale to też musimy przeżyć. O. Coś tam młóci. I tak od 130, 140 już tak coraz słabiej, mimo że trochę z górki. No dobra, ustabilizowana prędkość. W trakcie przyspieszania, jeżeli to jest taka dynamiczna jazda i tłok na autostradzie, że często przyhamowujemy i często przyspieszamy, to hałas tego silnika benzynowego, on się daje trochę we znaki. To nie da się tutaj tego w żaden sposób ominąć. Mamy tutaj też dwa okna dachowe, one też, jeżeli chodzi o hałas, swoje robią. Natomiast to auto jest zaskakująco cichutkie, jak jedziemy z niższymi prędkościami. Tak do 120 to jest naprawdę tutaj ultra cicho. Autostrada 145 na tempomacie, 140 według GPS. Jest bardzo dużo hałasu z powietrza i od czasu do czasu jest sporo hałasu od silnika. Na przykład wtedy, kiedy jest pod górkę, to auto, żeby utrzymać prędkość, wkręca się na obroty, żeby produkować więcej prądu. I powoli zjeżdżam z autostrady, 43 km przejechane, jeszcze 1,5 km, czyli 45 km od skasowania. Średnie zużycie paliwa nadal ciągle nieco powyżej 10 litrów benzyny na 100 km przy autostradowej prędkości. Ciekawostka, w tę stronę jadę z tempomatem ustawionym na 145. Rano jak jechałem, nie korzystałem z tempomatu, tylko z własnej nogi. No i miałem też trochę więcej takich sytuacji, gdzie musiałem przyhamowywać i potem się rozpędzać. No i w tę wyszło trochę ponad 10, w tamtą, czyli rano, wyszło trochę ponad 11. I myślę, że to jest dobry moment, żeby pokusić się o pewne podsumowanie tej dzisiejszej wycieczki i przede wszystkim tej Hondy HR-V. Jest tutaj kilka wad. Ten samochód naprawdę pali wyraźnie więcej niż europejskie konstrukcje, czy podobne kształtem SUV-y z silnikami 1.2 już nie PureTech, czy Volkswagenowate kompakty z silnikiem 1.5 150 koni. Tamte samochody są trochę szybsze, zarówno na papierze, jak i w odczuciu. No i Golf 5 litrów trasa miasto i 7 litrów autostrada, czy diesel, czy benzyna. Honda 10-11 litrów autostrada, około 7 litrów, 6-7 litrów trasa. No, wyraźnie więcej. To jest pierwsza wada. Druga wada jest taka, że tutaj jest trochę za głośno podczas jazdy z takimi wyższymi prędkościami autostradowymi. I myślę, że trzecią wadą będzie to, że ten samochód jest drogi. Znaczy ten próg wejścia jest bardzo wysoko ustawiony. Ten samochód kosztuje 133 000 złotych z rabatem 5 000. To jest minimalna cena za taką podstawową wersję, oczywiście z tym napędem, czyli z automatyczną skrzynią biegów i z tym silnikiem 1.5. Natomiast próg wejścia jest bardzo wysoko. No to tutaj te francuskie kaptury, nie kaptury, Peugeoty 2008, no można je kupić taniej, można je wziąć ze słabszym silnikiem albo z manualną skrzynią. Więc jakby tutaj naprawdę jest ten samochód drogi. Jest jeszcze jedna wada, o której chciałbym Państwu powiedzieć, wspomnieć. Jest to auto japońskie. Szansa, że nie znajdziemy tego samochodu pod sklepem, pod urzędem, czy gdzieś tam, gdzie go żeśmy zostawili, no niestety jest dość duża. Te samochody w dalszym ciągu cieszą się ogromnym powodzeniem wśród złodziei. No i w związku z tym koszty ubezpieczenia tego samochodu też będą wyższe. A czy to jest dobre auto? Jeśli popatrzymy na segment B, to najlepsze. Na segment BC to jedno z najlepszych. To jest naprawdę genialnie, fantastycznie zrobiony samochód. Drogi i dużo pali, ale świetnie jedzie. To wszystko na dziś. Pięknie Państwu dziękuję. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.
A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.